Czekajcie, muszę go wpuścić na okno. Skakuj, kolego, na swoje miejsce. Ja sobie usiadłam, słuchajcie, trochę położyłam sobie podkładu, zrobiłam sobie brwi, położyłam sobie błyszczyk, żeby Was tutaj nie wystraszyć, ale włosów już nie ruszałam. Słuchajcie, zobaczcie. Czy Wam też się coś takiego robi? Miałam kucyka i od gumki mi się tak zrobiło, a miałam fajne wyprostowane włosy wczoraj. Ale to nic, dzisiaj raczej nigdzie nie wybieram się, chyba że mój mąż jak nie wróci, to pojadę z chłopakami na trening. Ale to się jeszcze zobaczy. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie we vlogu. Dzisiaj sobie postanowiłam, chociaż te moje postanowienia to, wiecie, no ciężko też... Najpierw powiem, co sobie postanowiłam. Postanowiłam sobie, że będę nagrywała dla Was vlogi 2 razy w tygodniu. Mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ nagrywam jeszcze przeglądy, więc trochę tej pracy jest, ale chciałabym Wam trochę tutaj pokazywać siebie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie za mnie kciuki. No więc tak, zaczynamy. Dzisiaj Wam pokażę trochę, co kupiłam sobie w Action, co kupiłam sobie w sklepie ogrodniczym, jakie nasiona. Pokażę Wam, jak wyglądają już moje wysiane warzywa i kwiaty i trawy. Więc mam nadzieję, że też się tutaj zainteresujecie takim tematem. No i na końcu powiem Wam, dlaczego mnie nie było ostatnio z przeglądami kilka dni. To Wam powiem, co się stało, ale zacznijmy może od warzyw, jakie sobie kupiłam. I tutaj mam jeszcze jedne, przyniosłam, bo sobie zakupiłam właśnie jeszcze ostatnio. No więc tak. Zacznijmy od tego, że kupiłam sobie buraka ćwikłowego, tego podłużnego i tego okrągłego. Powiem Wam, że bardzo lubię te podłużne, bardzo fajnie, szybko się obiera ze skóry i kupiłam sobie 3 paczki. Tutaj mam słonecznik, 4 paczki, przepraszam, bo tu jest jeszcze słonecznik, zawsze wysiewamy, a mój Piotrek bardzo lubi sobie skubać ten słonecznik, ja nie za bardzo, jakoś jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że lubiłam właśnie skubać taki słonecznik, a teraz tak nie za bardzo, ale wiecie, ptaszki mają, pszczółki mają, więc dla nich to się bardziej robi. Co ja tutaj jeszcze mam? 2 paczki pietruszki korzeniowej i tutaj mamy jeszcze 2 paczki marchewki. Czekajcie, tu sobie odsunę. Mam gipsówkę, ale właśnie dopiero zobaczyłam, bo ją wyciągnęłam sobie z koszyczka. Termin siewu marzec, maj. Aha, czyli jeszcze mam czas, bo bym chciała, bo ja bardzo lubię dawać do jakichś takich kompozycji kwiatowych. Z kwiatów wysiałam sobie werbenę patagońską. Powiem Wam, że wcześniej takie kwiaty mi się nie podobały, a w tamtym roku dostałam w takiej kompozycji w donicy od siostry trawę, właśnie to była werbena i jeszcze lampeczka. Na pewno Wam pokazywałam to we vlogu. I tak mi się spodobała ta werbena, że sobie w tym roku ją wysiałam i powiem Wam, że chyba z 300 sadzonek będę miała. Nie wiem, jak ja to ogarnę, bo już ledwo ogarnęłam te wszystkie pomidory i trawy. Więc mam nadzieję, że mi się to uda, bo już nigdzie nie mogę dostać, znaczy nie mogę, no oczywiście, że są gdzieś tam na internecie, ale tutaj w takich stacjonarnych sklepach nie ma już nigdzie tych doniczek plastikowych P9, do których przepikowywuję sobie wszystkie te roślinki. No i ostatnio szukałam w Obi takich, wiecie, chodziło mi o to, żeby kupić cały, po prostu, nie wiem, z 20 i tam, nie wiem, zapłacić 6 zł czy tam 8 zł. Nie takie z podstawkami, bo takie z podstawkami jeszcze były w Obi, to sobie wzięłam, no już nie miałam wyjścia, to wzięłam. Ale chciałam po prostu same doniczki, bo podstawki kupiłam wcześniej, no ale dobra. Podstawki wykorzystałam do czego innego, bo kupiłam takie porządne, grube podstawki, więc tam sobie mieszam ziemię całą tą z perlitem. No i przynajmniej mi się nie syfi. Miało mi się nie syfić naokoło, ale jak przestawiam to wszystko, to i tak wszędzie pełno ziemi jest. Ale fajnie, bo nie muszę się tam stresować, że gdzieś tam muszę szukać wiadra czy czegokolwiek, żeby sobie tą ziemię z perlitem wymieszać. Ok, dalej. Kupiłam 2 rzeżuchy.
bo chciałam też fajne takie kompozycje zrobić i kurczę, chyba już niedługo będę to musiała robić, bo my wyjeżdżamy na święta, więc nas nie będzie, a chciałabym może jeszcze na kanapkę sobie, słuchajcie, użyć jej trochę i tą kupiłam chyba albo w Mrówce, albo w Pepko, złoty 51 sztuka. Kupiłam ogórki, już Wam mówię, Polan, śremski, wzięłam śremski i tu jest jeszcze ogórek konserwowy Rodos, czyli tu mamy Rodos, tu mamy śremski, 2 paczki i tu wzięłam jeszcze Polana. Takie to są ogórki, które przeważnie kupuję co roku i zawsze kupuję kilka paczek innych, że jak jedna mi skapitulują, no to drugie może wyjdą. No i co jeszcze wzięłam ostatnio? Wzięłam ostatnio jeszcze dynię olbrzymią i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jeżeli chodzi o dynię, no to u nas tak słabo jesteśmy dyniowaci, żeby cokolwiek jeść. Kiedyś pamiętam, mama robiła z dyni nawet zupę mleczną i bardzo mi smakowała, ale jakoś ja sama nie robię żadnych przetworów z dyni, ale chodzi mi o listopad, żeby postawić sobie jako dekorację, wiecie, taką jesienną i mam nadzieję, że w tym roku mi wyrosną takie duże dynie, żebym mogła sobie postawić na schodach. Więc trzymajcie kciuki. Co jeszcze pani mi poleciła w ogrodniczym, słuchajcie. Oczywiście nie ma żadnej etykietki, bo one to same to, słuchajcie, z dużego jakiegoś tam opakowania ważyły i sprzedają po prostu bez żadnych etykiet, ale pani mi wyjaśniła, że jak macie na przykład pelargonię, surfinie i kwiaty takie kwitnące, tak, to jest nawóz, który wrzucacie raz i już później nic nie podlewacie żadnymi nawozami, żeby kwitnienie było większe, że ten nawóz właśnie powoduje to, że nie musicie podlewać innymi nawozami tych swoich kwiatów. Więc dla mnie to jest po prostu idealne, bo ja często zapominam o tych nawozach, żeby podlewać no i później one takie słabe rosną, więc wypróbuję to w tym roku. Mam nadzieję, że mi się uda, że będą fajne rośliny, ale to też gdzieś tam będę może Wam pokazywała we vlogach. Zobaczę jeszcze, myślę nad kwiatami właśnie gdzieś tam na parapety, żeby postawić też jakieś kupić, ale to zobaczymy, bo wiecie, ja mam dzisiaj taką myśl, że kupię sobie kwiaty na parapet, a mam jeszcze tyle w ogrodzie pracy, że później mogę sobie pomyśleć, dobra, w końcu już nie kupuję tych kwiatów. Ale zawsze coś tam gdzieś tam na schody do postawienia kupuję. Już trochę kupiłam na taras, więc też Wam pokażę. No więc dam Wam znać, czy ten nawóz działa. No pani mówi, że już używała tego w tamtym roku i naprawdę świetne są efekty, więc dajcie mi znać, czy Wy też używacie takich kuleczek, takiego nawozu. No. Także tak, także tu mamy nawóz. I co jeszcze wzięłam? Słuchajcie, jeszcze wzięłam taki preparat grzybobójczy do popryskania tui, bo tuje, może nie wiecie, bo Wam tego nie pokazywałam, ale my przesadzaliśmy w tamtym roku tuje, słuchajcie, ile mają lat? Z 15? 15? Nie, co przesadziłam? Z 10 lat może mają te tuje. Nie pamiętam dokładnie, ale już są takie duże, większe ode mnie i grubsze ode mnie. Więc przesadzaliśmy, no i one mi troszeczkę, tak wiecie, troszeczkę mi tam zaczęły brązowieć. Ja to wszystko wytrzepałam, no i teraz chcę sobie popryskać takim preparatem grzybobójczym, bo boję się, że jakiegoś grzyba tam złapały i dlatego to zaczynają mi brązowieć te igły i opadają. Jedna mi w ogóle chyba z 15, to jedna mi w ogóle całkowicie zbrązowiała i nie ma już nic. Wystarczy, że tylko wezmę ją, wykopię i wyrzucę. Więc taki preparat kupiłam, mam nadzieję, że mi to pomoże. Miałam szybko się streścić, a tutaj już 9 minut, a tu dopiero nasiona. Już Wam pokazuję, co kupiłam z Action. No też do ogrodu i do, słuchajcie, do kuchni, do mycia naczyń. To rękawiczki i rękawiczki są, słuchajcie, uniwersalne, jeden rozmiar, 100 sztuk, ale nie pamiętam ile, a poczekajcie, bo mam paragon, już Wam mówię, ile kosztują rękawiczki nylonowe, 21,95, są też jasne i chyba niebieskie. Później, co my tutaj mamy?
Wzięłam też suchy szampon. Już Wam mówię, Cable Beauty szampon suchy, 6,99. Jak macie takie włosy jak ja, że ja dzisiaj już powinnam je myć, a są takie oklapnięte, jak widzicie. One jeszcze może nie są tłuste, bo tutaj to raczej one się tak błyszczą bo już jest mój odrost, moje włosy, ale chcecie, żeby one były takie uniesione. Ja ostatnio taki efekt sobie zrobiłam. To wzięłam sobie tak, popryskałam, wiecie, tu pod spodem i ten szampon mi tak fajnie je uniósł no i tak fajnie wyglądałam, więc to też Wam polecam. Co ja jeszcze wzięłam? Słuchajcie, wzięłam kremy i tutaj w ogóle mnie poniosło. Krem Dove to już wiecie, znacie go, tak? Ja też go znałam, ale ja nie znałam kremu tego Dove różowego. I też jest fajny, też fajnie pachnie. Już sobie tutaj otworzyłam, żeby zobaczyć, jak pachnie. To znaczy, jak ktoś lubi zapach takiego mydła, jak kiedyś się ręce myło, no to będzie ok. A jak ktoś nie lubi takiego zapachu, no to będzie trochę gorzej, bo powiem Wam, że ostatnio za mocno się tym wysmarowałam, bo wysmarowałam sobie twarz, ręce sobie tak grubiej posmarowałam i jadę samochodem i mówię, jejku, co to tak śmierdzi tym mydłem, nie? Później poszłam do sklepu, mówię, że cały czas czułam ogólnie ten zapach tego mydła i później mówię sobie, to przez ten krem. Po prostu za dużo sobie go dałam i on tak intensywnie mi pachniał, więc troszeczkę mniej, już następnym razem dałam trochę mniej, sobie posmarowałam twarz i już było lepiej. I słuchajcie, ten krem kosztuje, już Wam mówię, poczekajcie, Dove krem 4,95 Także gdzieś jeszcze jest jeden. Ja wzięłam 4 sztuki, 2 takie i 2 takie. Mój mąż się tym smaruje. On też bardzo lubi. O, już widać, że jest otwarty, tylko nie wiem, gdzie jest 4. Może już jest gdzieś w łazience położony. Więc kremiki też fajna cena. No i jeszcze wzięłam sobie z Nivea taki balsam do ciała, Sun Touch, czyli taki dotyk słońca. No i jestem ciekawa w ogóle, słuchajcie, jestem w ogóle ciekawa tego produktu. W ogóle tutaj nie ma po polsku instrukcji, ale myślę, że to po prostu jak będzie się smarowało, to na drugi dzień będziecie wyglądać, jakbyście trochę byli podkoloryzowani słońcem. I już Wam mówię, Nivea Emulsja 17,95. Jak macie, to dajcie znać, dajcie mi znać, czy dobrze Wam mówię, że to będziemy muśnięci słońcem, bo naprawdę nie ma tutaj po polsku. Jest niderlandzki, francuski i DE, to nie wiem. DE to Niemcy chyba, tak? Nie wiem, dobra, nieważne. Ok, coś tutaj jeszcze brałam. Aha, ja jeszcze biorę takie ciasteczka tam dla dzieci, no to wiadomo, że już tego nie ma. Także mamy pustą torbę z Action i za chwilę pójdę, pokażę Wam, jak rosną już moje warzywa i kwiaty. Lecimy. A jeszcze Wam pokażę. Spał. Przepraszam, obudziłam Cię. Tak, obudziłam Cię i zobaczcie. Tak, no i co Ty tam widzisz? Co Ty tam widzisz, Nikuś, co? Pilnujesz tutaj moich trawek i słuchajcie, tutaj mam stipę. Powsadzałam sobie do takich mniejszych trochę, żeby one po prostu nie były w pojemniku, który Wam zaraz pokażę. Oczywiście później przejdą do P9 albo do większych donic. A tu mam jeszcze poziomki, więc tyle poziomek będzie. Kiedyś wysiewałam i mieliśmy właśnie dosyć sporo poziomek, ale już mi gdzieś tam zanikły. I postanowiłam, że wysieję w tym roku więcej, tak? Co Ty tam mówisz? Nikuś, co Ty tak się nie patrzysz tutaj na mnie? Halo? Tak, przywitałeś się, tak? Lubisz tutaj leżeć? Nikuś? Słyszycie? Mam nadzieję, że to słyszycie. On tak ze mną gada sobie zawsze. Dobra, idziemy dalej.
Idziemy i słuchajcie, najpierw pokażę Wam tutaj moje pomidory, zobaczcie, to nie są oczywiście wszystkie jeszcze, może tak odsunę, więc tutaj mamy malinowy, słuchajcie, podłużny, nie miałam chyba, bawole serce, tak sobie tutaj malinowy drobny popisałam, tu mamy pomidor wysoki, drobny owoc, tu mamy malinowy podłużny też, aha, bo to jest pojedynczy. Tutaj mamy, czekajcie, bo te moje karteczki to są po prostu już pozalewane. Pomidor, wysoki, duży owoc. No i co my jeszcze mamy? Bawole serce i black sherry, które bardzo, bardzo lubię. I jeszcze mam na innych parapetach w drugiej części domu, to jeszcze mam właśnie te black sherry, jeszcze mam tam dużo właśnie takich, tych właśnie doniczek P9 z trawą i z werbeną patagońską, a tu muszę Wam pokazać, zobaczcie, dlatego ja szukam doniczek, bo zobaczcie ile ja mam tutaj tych sadzonek. Tu mam jeszcze lawendy, tu została taka resztka, bo już niektóre popikowałam, a tutaj zostało mi jeszcze, słuchajcie, trochę tej stipy i też muszę ją właśnie przepikować. Trochę się ona tutaj położyła, o poczekajcie, bo zaraz mi to spadnie. Trochę się ona tutaj położyła, bo ją dzisiaj podlewałam, bo tutaj miała już dosyć sucho, chociaż wiadomo, że trawa nie lubi mieć za mokro, więc muszę jeszcze je sobie przepikować, ale teraz jeszcze pójdę, bo jeszcze zapomniałam, że przecież mam w ganku na komodzie, bo już nie mam gdzie po prostu stawiać tego, to Wam pokażę, co jeszcze mam. No i zobaczcie, tutaj mam właśnie tą stipę. Tak wygląda, wsadzałam po 2-3 sadzonki. Słyszałam, żeby właśnie za dużo nie wkładać do doniczki, bo lepiej rośnie jak jest właśnie 1 albo 2 sadzonki, ale gdzieniegdzie po prostu miałam tyle, że wkładałam po 3 niektóre, więc zobaczymy jak to będzie u mnie. No i tutaj jeszcze mam werbenę. Słuchajcie, taka malutka, mam nadzieję, że urośnie mi szybko, a tutaj coś nie widać, aha, no tu podlewałam i mi się zakryło, więc jest tego trochę i jeszcze mam na innych parapetach, więc naprawdę dosyć... Halo? Nikuś? Nikuś? Kto to taki fajny chłopczyk jest? Kto to taki fajny chłopczyk jest? Tak, tak. Dobra, ja sobie tutaj usiądę, chwilę z Wami pogadam. Czekajcie, tak sobie ustawię kamerę. Ciekawa jestem, jak Wy macie, czy wysiewacie też jakieś pomidory, jakieś warzywa, jakieś kwiaty, bo z kwiatów to ja w sumie tak tą werbenę pierwszy raz, stipę też trawę pierwszy raz w ogóle wysiewałam. Szukałam też innych traw. Wiem, że było dużo przez internet można było zamówić, ale ja postanowiłam, że będę szukać po właśnie takich ogrodniczych sklepach i tylko trafiłam na tą stipę, ale że planuję zrobić taką dużą rabatę, to musiałam jej dużo wysiać. I właśnie tą stipę będę łączyła z tą werbeną patagoniańską, bo przepięknie to wygląda. Jeszcze jak gdzieś tam są na rabacie na przykład brzozy, to już w ogóle super ekstra. Bardzo lubię taki efekt. Ciekawa jestem, czy Wy właśnie też sobie wysiewacie, bo ja co roku wysiewam pomidory, ogórki rzadziej, bo zdarzało mi się tak, że wysiałam ogórki swoje, wsadziłam je do ziemi i po prostu one mi zmarniały, więc teraz po prostu biorę nasiona i wysiewam w ziemi i też jest ok. Co ja tam jeszcze wysiewałam? Wcześniej jeszcze chyba wysiewałam paprykę, ale to w tym roku papryki nie robiłam, bo mama mówiła, że ma jej sporo, więc nie będę ja tutaj wysiewać. Ja się z nią podzielę pomidorami, ona się ze mną podzieli papryką, więc tak tutaj się wymienimy. Dobra, myślę, że tutaj o warzywach to już będzie wszystko. Tak się rozglądam, czy coś tutaj jeszcze mam do pokazania, ale chyba nie. No i jeszcze tam mam na tej drugiej połowie domu, ale już tam nie będę szła, bo tam też są właśnie w tych doniczkach właśnie i pomidory, i te kwiaty, więc nie będę Was tutaj zanudzać. No i miałam Wam powiedzieć odnośnie tego, dlaczego nie było mnie kilka dni. To jest taki dosyć ciężki temat, ale się z Wami podzielę, bo wiem, że tutaj dużo osób czeka na informacje, tak samo czeka na informacje
co z moim zdrowiem, ale może zacznę od tego, bo chciałabym mieć już to za sobą. No więc już będzie zaraz 2 tygodnie, jak umarł mój tata i to był właśnie powód tego, że ja po prostu nie miałam siły nagrywać i to jest całkiem normalne i no i dlatego właśnie nie nagrywałam tego, bo chciałam to po prostu przejść w ciszy, w spokoju, przejść swoją taką żałobę. Są rzeczy, których mu nie powiedziałam, a które chciałabym mu powiedzieć. Mam nadzieję, że mnie teraz słyszy. Po prostu nie zdążyłam. Po prostu nie zdążyłam mu tego wszystkiego powiedzieć, co chciałabym mu powiedzieć, ale rozmawiałam z nim przed operacją, bo on poszedł na operację bypassów, no ale po prostu już z tego szpitala nie wyszedł. Nie wyszedł z tego szpitala, więc poszedł się ratować, a ze szpitala nie wrócił. Więc tak to wygląda u nas. Dlatego był taki przestój z tymi właśnie moimi przeglądami. Ale wracam, muszę wrócić do, wiecie, do formy, muszę wrócić do pracy, dlatego też chciałabym się zająć tymi vlogami. Mam nadzieję, że te vlogi Wam się spodobają. No, także tak wygląda sytuacja u mnie, więc dzisiaj na kanał wjeżdża taki ogrodniczy vlog. Dobrze, że o tym chciałam powiedzieć na końcu, bo trochę mnie to zasmuciło. No wiadomo, to jest świeża sprawa, ale ja chcę stanąć, że tak powiem, na nogi po tym wszystkim i chcę zająć czymś głowę, żeby po prostu ciągle o tym wszystkim nie myśleć. Więc mam nadzieję, że Wam się podobał taki vlog. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał, to będę Wam bardzo wdzięczna za zostawienie łapki w górę, za zostawienie komentarza i za udostępnienia. Ja dzisiaj za to wszystko Wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć. Buziaki i od Nikusia tylko. Słuchajcie, znowu śpi. Znowu śpi. Mój staruszek 10 lat ma, więc wiecie, on już odpoczywa. No dobra, trzymajcie się.